Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie. Nazywam się Michał Byliniak i dziś mam przyjemność opowiedzieć Państwu o zamykaniu projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szanowni Państwo, kilka wstępnych kwestii na początek. Wygląda na to, że mnie słychać, ponieważ widziałem już odpowiedź w czacie. Jeżeli chodzi o nasze spotkanie, ma ono bardzo specyficzną formułę. Na opowiedzenie o tych zagadnieniach, które mamy w programie, mam 2 godziny, a następnie Państwo macie przestrzeń do zadawania pytań. Jeżeli będziecie sobie życzyli, żeby pewne kwestie wyjaśnić bardziej szczegółowo, czy będziecie mieli inne pytania związane z tematem, czy powiedzmy nawet na obrzeżach tematu, bardzo zachęcam do zadawania pytań, tych większych po godzinie 12, tych mniejszych w trakcie, kiedy będę Państwu opowiadał o wszystkich tych zagadnieniach. Postaram się śledzić czat, żeby szybko udzielić odpowiedzi, jeżeli coś będzie wymagało interwencji. Drodzy Państwo, gdyby pojawiły się jakiekolwiek problemy techniczne, proszę albo próbować wracać na spotkanie, jeśli to Wy ze spotkania wylecicie, albo jeśli to ja ze spotkania wylecę, po prostu cierpliwie chwilkę poczekać, aż na nie wrócę. Serwery są mocno obciążone przez lekcje zdalne, które się odbywają w szkołach, więc po prostu musimy sobie na bieżąco z tym radzić. Drodzy Państwo, zaczynamy w takim razie. Jest już Was sporo. Jak zawsze macie przewagę liczebną, ale ja się staram na te pytania, które macie, na bieżąco odpowiadać. Drodzy, jeżeli chodzi o zamykanie projektów FS-u, to chciałbym Wam opowiedzieć o tym, w jaki sposób sporządzić końcowy wniosek o płatność, co o zamykaniu projektów mówi umowa o dofinansowanie, na jakie rzeczy trzeba szczególnie zwrócić uwagę, zwłaszcza w kontekście wskaźników i w temacie związanym z rozliczeniem finansowym projektu. Będę musiał Wam rozróżnić zamykanie projektów na rzeczywistych wydatkach i projektów ryczałtowych i tym sposobem przejdziemy sobie przez zagadnienia od początku do samego końca. Tak jak mówię, gdyby ktokolwiek miał pytania, to śmiało, na bieżąco w czacie, ewentualnie później po zakończeniu te pytania duże, czy pytania powiedzmy z pogranicza naszego tematu. Drodzy, najważniejsze rzeczy, które muszę Wam powiedzieć na starcie, to jest kwestia związana z podstawami zamykania projektów, rozliczania projektów, które będziemy mieli w realizacji. Bardzo ważny aspekt dotyczący zamykania projektów, związany z trwałością, o której dzisiaj będę opowiadał, zawiera się w rozporządzeniu ogólnym. Trwałość i kwalifikowalność to są dwa podstawowe zagadnienia, o których mówią rozporządzenia Komisji Europejskiej i do tego będziemy musieli się przystosować, zamykając nasz projekt. Ponadto będziemy musieli przestrzegać zapisów wytycznych kwalifikowalności wydatków, no i naszej umowy o dofinansowanie, bo to ona będzie tu kluczowa. Do tego wszystkiego dochodzi nasz wniosek o dofinansowanie. A dlaczego wniosek? Otóż wniosek o dofinansowanie zawiera wszystkie rzeczowe założenia dotyczące realizacji projektu. Zawiera informacje na temat wskaźników, liczby uczestników, sposobu realizacji zagadnień związanych z sposobem wsparcia, z rozliczeniem projektu na zakończenie i po zakończeniu, bo projekt rozlicza się nie tylko na zakończenie, ale również rozlicza się go po zakończeniu. Część wskaźników będzie osiągana później niż składanie końcowego wniosku o płatność, czyli będą rzeczy, które nam na zakończenie po zakończeniu zostaną i z których będzie trzeba sprawozdać. Dzisiaj mówimy o projektach miękkich, czyli projektach FS-u, ponieważ projekty infrastrukturalne i inwestycyjne różnią się od tych projektów miękkich w dziedzinie zamykania. W innym momencie przypada koniec realizacji i trochę inaczej to wygląda. Myślę, że możemy zacząć od umowy o dofinansowanie i wzoru umowy, którą Państwo się posługują, żeby pokazać Wam, co najważniejszego na temat zamykania w tej umowie się znajduje. Czyli przełączam się na wzór umowy o dofinansowanie, którą Państwo będziecie realizować, którą realizujecie.
i tym sposobem zaraz zobaczycie, w jaki sposób wyglądają Wasze obowiązki opisane w umowie. Umowę wziąłem z najnowszej wersji obowiązującej naszych konkursów, czyli z 11 osi priorytetowej, z konkursu, który jeszcze się nam nie rozpoczął, natomiast wzór umowy jest jak najbardziej aktualny. I teraz, jeśli chodzi o umowę o dofinansowanie, bardzo istotne zagadnienia pojawiają się już w paragrafie drugim. W drugim paragrafie, no w zasadzie jeszcze w pierwszym mamy regułę proporcjonalności, natomiast tu na razie ją tylko zaznaczam, żebyście Państwo wiedzieli, że ona nas będzie interesowała, ale to za parę chwil, tu jest tylko w słowniku. Natomiast w drugim paragrafie pojawią się już bardzo ważne kwestie dotyczące końcowego rozliczenia projektu. Pierwsza z tych kwestii to temat związany z montażem finansowym. Montażem finansowym, czyli źródłami finansowania, paragraf 2 ustęp 3. Znajdziecie Państwo informacje na temat tego, że dofinansowanie, które otrzymuje Wasz projekt, jest dzielone pomiędzy środki europejskie i środki krajowe. Są takie projekty, które nie dzielą tego dofinansowania na środki europejskie i krajowe, są tylko środki europejskie, natomiast jest ich stosunkowo niewiele. Znaczna część z tych projektów, które Państwo realizujecie, ma jednak montaż finansowy podzielony na dwa źródła i te dwa źródła mają ogromne znaczenie. Dlaczego? Ponieważ na koniec realizacji projektu środki europejskie i środki krajowe muszą się zgodzić, zejść w tej proporcji, którą macie w trzecim ustępie drugiego paragrafu opisaną. Dlaczego muszą się zejść? Ponieważ źródła finansowania w instytucji muszą się zgadzać z proporcją wynikającą z tej umowy. Czyli jeśli rozliczacie Państwo na bieżąco wydatki w ramach projektu, dbajcie proszę o to, żeby proporcja rozliczenia środków europejskich i krajowych w ramach dofinansowania, podkreślam, tu nie ma wkładu, wkład jest odrobinę niżej, w ramach dofinansowania zgodziła się z tą proporcją, którą tutaj macie. Ona nie jest zapisana procentowo, trzeba ją wyliczyć w trakcie realizacji projektu i na koniec w końcowym wniosku o płatność środków europejskich ma być odpowiednio, proporcjonalnie dużo w porównaniu do środków krajowych. Jeśli otrzymujecie tylko jeden przelew z Banku Gospodarstwa Krajowego, kiedy ubiegacie się o zaliczkę, to oznacza, że macie tylko środki europejskie. To ułatwia sprawę, bo nie trzeba dofinansowania dzielić na te dwa źródła i nie trzeba z tego sprawozdawać. Podmioty z sektora publicznego mają jeszcze to do siebie, że operują paragrafami klasyfikacji budżetowej. W ramach klasyfikacji budżetowej macie Państwo obowiązek przystosować te paragrafy do montażu finansowego, który teraz widzicie w umowie. I teraz, jeśli właściwie to zrobicie, to w ramach Waszych projektów paragrafy, księgowania na paragrafach zgodzą się z tym, co macie w całym projekcie. Natomiast z zaokrągleń może powychodzić, że tak zwane 7 i 9, czyli środki europejskie i krajowe właśnie w podmiotach publicznych, nie będą się zgadzały, bo tu mniejsze zaokrąglenie, tu większe zaokrąglenie. Proszę się tym nie przejmować. Jeśli w Waszych paragrafach proporcja różni się o grosz, 2 czy 3 od tej proporcji, która wychodzi z całego wniosku, z całej realizacji projektu, w takim układzie musicie się po prostu z tym jakoś pogodzić. Sprawcą są zaokrąglenia, więc tu bez zbędnych obaw. Druga kwestia, która pojawia nam się w umowie, to jest wkład własny. Wkład własny, który macie Państwo opisany w tym miejscu, znowu paragraf 2, ustęp 3, tylko że punkt 2. Na koniec realizacji projektu musicie mieć wniesiony cały wkład własny i to jest bardzo ważny aspekt końcowego rozliczenia, ponieważ niewniesienie całkowitego zakładanego wkładu, który jest rozliczany procentowo, nie wartościowo. Mieliśmy, proszę Państwa, drobną wywrotkę, Click Meeting mnie zawiesił, ale działamy.
Działamy dalej i tak jak Państwu opowiadałem, jesteśmy przy wkładzie własnym w ramach projektów. Już udostępniam ekran z powrotem i możemy rozmawiać o wkładzie. Zacząłem opowiadać o tym, zanim się zawiesiłem, że wkład własny musi zostać wniesiony w wysokości, która została założona we wniosku o dofinansowanie, natomiast została założona procentowo. To oznacza, że wartość procentowa wkładu własnego wynikająca z wniosku i później opisana w umowie, widzicie to Państwo w tej chwili zaznaczone w umowie, w takim układzie musi zostać wniesiony w tej proporcji. Jeżeli zostanie wniesiony nadmierny, to nic się nie dzieje. Znajdujemy się w sytuacji, gdzie wkład własny, powiedzmy, w jakimś stopniu idzie na zmarnowanie, ponieważ jeśli jest to wkład pieniężny, to ponieśli Państwo po prostu nadmierne wydatki, a jeśli wkład niepieniężny, to w zasadzie kosztować Was nic nie kosztował, więc możecie przyjąć, że nie jest to jakiś specjalny problem związany z realizacją. Natomiast jeżeli w ramach projektu nie wnieśliście wystarczającego wkładu, to sytuacja robi się trochę groźniejsza, ponieważ zapisy umowy o dofinansowanie mówią o tym, że po pierwsze zobowiązujecie się do wniesienia tego wkładu zgodnie z zapisami w umowie o dofinansowanie, a po drugie, że będziecie rozliczać wkład proporcjonalnie do wydatków kwalifikowalnych, jeśli jest to wkład w kosztach pośrednich i, co najważniejsze, w przypadku niewniesienia wkładu, i to jest najgroźniejsze z tych zapisów, instytucja zarządzająca może obniżyć kwotę przyznanego dofinansowania proporcjonalnie do udziału tej kwoty w całkowitej wartości projektu. Co to znaczy? Oznacza to, proszę Państwa, że jeśli wniesiecie połowę wkładu, który powinniście wnieść, instytucja może Wam rozliczyć połowę dofinansowania, które Wam się należy. I to jest bardzo poważny problem związany z realizacją i to jest bardzo niebezpieczna kwestia dotycząca całego rozliczenia projektu. Pojawiły się pytania dotyczące udowodnienia wniesienia, jeżeli wkład to jest w kosztach pośrednich, i pojawiło się pytanie, że ma to znaczenie, bo od wkładu własnego są naliczane koszty pośrednie. Oczywiście. Dwa słowa o wkładzie w kosztach pośrednich w takim razie. Jeśli chodzi o wkład w kosztach pośrednich, on jest wnoszony w bardzo prostej formule. Ja po prostu nie otrzymuję środków dofinansowania na część mojego wkładu własnego. Jeżeli kosztów pośrednich mam 200 000, a wkład własny w kosztach pośrednich to 50 000, to w takim razie w ramach dofinansowania na koszty pośrednie otrzymam 150 000 złotych. Czyli po prostu 50 000 zostanie odliczone. Więc nie trzeba udowadniać. I po raz kolejny mieliśmy przygodę, miejmy nadzieję, że już ostatnią dzisiaj. On w pierwszej kolejności niestety zawiesza prezentera i to jest ten problem, ale może o tyle dobrze, że wszyscy Państwo usłyszycie to samo. Byłem przy kosztach pośrednich i opowiadałem Państwu o kosztach pośrednich, kiedy przerwało połączenie, więc chcę dokończyć to zagadnienie. Drodzy, jeżeli chodzi o wkład w pośrednich, ja nie muszę udowadniać, że ten wkład został we właściwej wartości wniesiony. Ja muszę rozliczać koszty pośrednie w kolejnych wnioskach o płatność proporcjonalnie. Czyli jeżeli 1/4 z tych kosztów to wkład, to co wniosek o płatność powinienem rozliczać? Powiedzmy, z całych 10 000 należnych kosztów pośrednich, 7,5 tysiąca dofinansowania i 2,5 tysiąca wkładu. I w ten sposób proporcjonalnie jeden po drugim za każdym razem powinienem rozliczać ten wkład w każdym wniosku o płatność proporcją, a w końcowym muszę przypilnować, żeby ta proporcja się zgodziła.
Jeśli gdziekolwiek, w którymkolwiek z wniosków wcześniej zdarzyło się, że rozliczałem inaczej niż proporcją, to teraz muszę zadbać o to, żeby do tej proporcji wrócić, żeby to w jakiś sposób wyrównać. Ale poważniejsze jest w tym wypadku samo wniesienie należytego wkładu. Bo jeżeli wkład ujęty jest w postaci na przykład sal na szkolenia, co teraz w czasie pandemii jest dosyć trudne, żeby to wnosić, jeżeli wkład jest ujęty w postaci wydatków pieniężnych, czyli ponoszę jakiś wydatek z własnej kieszeni i ten wydatek będzie niższy niż zaplanowano, to w takiej sytuacji może się okazać, że instytucja nie będzie chciała mi rozliczyć całości dofinansowania, tylko obniżyć to dofinansowanie, żeby było proporcjonalne do wniesionego wkładu. Czyli tak, na koniec projektu siadacie Państwo i ja bym sugerował, żeby zrobić to 3 miesiące przed końcem. Siadacie Państwo i patrzycie, mamy tyle wydatków i mamy tyle wkładu. Proporcjonalnie układa nam się to dobrze, albo nam się to nie układa. Jeśli wystarczający albo nadmierny w tej chwili mamy wkład, patrzymy, jaki wkład wniosę jeszcze do przodu na przestrzeni kilku najbliższych miesięcy do końca realizacji i w jaki sposób on będzie się układał względem dofinansowania. Z takich awaryjnych rozwiązań, bo umowa mówi o bardzo radykalnym rozwiązaniu, czyli uznaniu za niekwalifikowalne części wydatków objętych dofinansowaniem, czyli po prostu ich obcięciu. Z takich mniej radykalnych rozwiązań w końcowym wniosku o płatność czasami instytucja, która będzie się zajmować rozliczeniem mojego projektu, będzie chciała wymusić wkład pieniężny. Czyli mam wniesiony niewystarczający wkład i w momencie, kiedy powinienem go wnieść we właściwej wysokości, instytucja wymusza, żeby któryś wydatek objęty dofinansowaniem w części albo w całości stał się wkładem. Czyli zamienia mi wydatek objęty dofinansowaniem na wkład. I to jest bardzo korzystne rozwiązanie dla beneficjenta, który tego wkładu nie wniósł w wystarczającej wysokości. No bo fakt, na przykład kilka tysięcy złotych musi z własnej kieszeni wyłożyć na wniesienie tego wkładu, który był niewystarczający, ale z drugiej strony chroni to beneficjenta przed dużo większą niekwalifikowalnością na kosztach bezpośrednich związanych z dofinansowaniem. Czyli na koniec projektu siadam i sprawdzam, jak wygląda moja proporcja wkładu i jak będzie wyglądała na przestrzeni najbliższych miesięcy. Uwaga, bo pewnych rzeczy nie da się już załatwić w projekcie po tym, jak on się skończy. Dlatego trzeba zająć się tym gdzieś na 2-3 miesiące przed końcem projektu, żeby ewentualnie móc to nadrobić. Pani Agnieszka sugeruje platformę Whereby do prowadzenia szkoleń. Ja prowadzę szkolenia na wielu innych platformach. Tutaj ten Click Meeting został odgórnie ustalony, natomiast on jest faktycznie najbardziej marudny, jeżeli chodzi o te rozwiązania. Drodzy Państwo, czyli wkład mamy już omówiony. Pilnujecie wkładu, ale nie tylko. O ile limitowany procentowo jest wkład, o tyle wartościowo limitowany jest zakup środków trwałych i cross-financing. Te dwie kategorie mogą być objęte limitem, o ile w ogóle występują w Waszym projekcie, mogą być objęte limitem wartościowym, czyli przypisaliście 35 tysięcy złotych do kosztów związanych z zakupem środków trwałych i teraz te 35 tysięcy limitu Państwa obowiązuje. Musicie pamiętać o tym, że nie wolno Wam absolutnie przekroczyć wartości tych kosztów bez zgody instytucji. Macie takie narzędzie, o którym będę mówił, nazywa się elastyczność budżetu, czyli możecie przesuwać pieniądze między zadaniami w projekcie, to się na koniec projektu przyda, bo jak jedna z uczestniczek zauważyła, no koszty pośrednie są naliczane na kosztach bezpośrednich, więc wypadałoby wydać na koniec projektu wszystkie bezpośrednie, żeby pieniądze na zarządzanie mi się należały. W związku z tym
jeżeli chodzi o limity cross-financingu i środków trwałych, macie Państwo możliwość przesuwania pieniędzy na te pozycje. Jeżeli założyłem wykonanie placu zabaw, który miał kosztować 44 tysiące, a najtańsza oferta, jaką mam, jest na 54, to w takim razie, jeżeli mam oszczędności w projekcie, muszę spróbować przesunąć te pieniądze na pozycje, które wymagają doinwestowania, które wymagają dodatkowych środków. Ale mogę to zrobić tylko za zgodą instytucji w przypadku pozycji cross-financingu i środków trwałych. Nie wolno mi ich wartościowo przekroczyć, w odróżnieniu do wkładu własnego, który muszę wnieść procentowo. Wkład własny w złotówkach ustali mi się, kiedy będę wiedział, ile mam faktycznie środków do finansowania wykorzystanych. Jeżeli chodzi o cross-financing i środki trwałe, to one nie będą się ustalały w trakcie realizacji projektu, one są zapisane jednoznacznie we wniosku o dofinansowanie. Pani Anna pyta o to, czy w projekcie ryczałtowym rozliczanym uproszczonymi metodami w całości, czy nie trzeba wydawać wszystkiego, bo nie przedstawiacie faktur. Powoli do tego dążę, żeby rozgraniczyć Państwu projekty na rzeczywistych wydatkach i ryczałtowe w końcowym rozliczeniu. Projekt rozliczany rzeczywistymi wydatkami zryczałtowane ma koszty pośrednie, a wydatki bezpośrednie są rozliczane według faktur. To oznacza, że jeśli poniesie określone wydatki w ramach kosztów bezpośrednich, to naliczy na nich koszty pośrednie. W bezpośrednich rozlicza faktury, więc rozlicza się co do grosza, a w pośrednich rozlicza należne koszty pośrednie, czyli te, które wynikają z proporcji, z procentowego udziału pośrednich w bezpośrednich. Natomiast w przypadku projektu rozliczanego ryczałtem w całości, rozliczanego uproszczonymi metodami, w takim projekcie zarówno koszty bezpośrednie, jak i pośrednie wynikają z uproszczonej metody. Czyli kwota ryczałtowa rozlicza się przy pomocy zadań i wskaźników do tych zadań. To bardzo ważny element rozliczenia takich projektów. A pozostałe wydatki stanowiące koszty pośrednie rozliczają się z proporcji procentowej od tych bezpośrednich. I tym sposobem wylądujemy w takim układzie, że jeżeli w jednym i drugim, rzeczywistym i ryczałtowym, nie wydamy całości pośrednich, one i tak na koniec zostają u nas, jeśli są należne. Czyli jeżeli z proporcji procentowej wynika, że należy mi się 100 tysięcy na zarządzanie, to ja te 100 tysięcy mam. I jeśli jest to projekt ryczałtowy, rozliczyłem wszystkie zadania, to 100 tysięcy na zarządzanie mogę przeznaczyć w formie, którą sam sobie wybiorę. Jeżeli to jest projekt na rzeczywistych wydatkach i wydałem wszystkie bezpośrednie, to też wszystkie pośrednie, czyli 100 tysięcy mi się należy. Tylko tutaj bardzo proszę zwrócić uwagę, w podmiotach publicznych zwłaszcza, na to zagadnienie, bo w sytuacji, kiedy mam koszty pośrednie rozliczane ryczałtem i nie wydam całości należnych pośrednich, te pieniądze po prostu zostają u mnie. One nie podlegają zwrotowi. I to jest problem wielu budżetów podmiotów publicznych. Kończy się rok, tak jak teraz. Projekt, załóżmy, kończy się z końcem grudnia, więc wydaje pieniądze na bieżąco i okazuje się, że na rachunku, który odpowiada za koszty pośrednie, zostało 15 tysięcy. I te pieniądze zostaną u Was. Ich się już nie zwróci. W związku z tym są Wasze, o ile były należne. I teraz musicie Państwo w sektorze publicznym zastanowić się, co z tym zrobić, bo macie nieplanowany dochód budżetu. Albo przeznaczyć na nagrody i premie dla realizatorów projektu. Myślę, że to dobry pomysł. Albo wydać na jakiegoś rodzaju koszty administracyjne, przeksięgować na koszty administracyjne, kupić tonery do drukarek, albo po prostu zostawić te pieniądze jako dochód i korzystać z nich później w kolejnym roku. No to ostatnie rozwiązanie pewnie najmniej pożądane przez księgowych. W podmiocie prywatnym, w biznesie czy w organizacji pozarządowej
nie ma takiego problemu. Te pieniądze zostają u mnie i jeśli jestem organizacją pozarządową, to zostawiam je, przeznaczam na realizację celów statutowych i dzięki temu nie płacę podatku CIT. Pieniądze są moje i działam dalej. W podmiocie prywatnym, w biznesie muszę pamiętać o tym, że te koszty pośrednie, które zostały, stanowią już dla mnie przychód w rozumieniu podatkowym. Więc albo pokryję je kosztami, albo po prostu odprowadzę od tego podatek. I jeszcze jedna kwestia. Projekty w całości rozliczane ryczałtem działają dokładnie tak samo. Nieważne, ile pieniędzy na koniec projektu Państwo wydaliście, najważniejsze jest to, ile Wam się należy. I jeżeli wartość rozliczanych, czyli nie tyle wydanych, co należnych kosztów jest większa niż realne wydatki, no to w takiej sytuacji macie Państwo pieniądze, które zostały w projekcie. Postępujemy z nimi dokładnie tak samo, jak z pośrednimi. Tylko podkreślam, że mówię o projekcie ryczałtowym. Pojawiło się pytanie, czy zmiana wnoszonego wkładu własnego, na przykład z SAL, na rzeczywisty wydatek, tak żeby zachować odpowiedni procent, musi być zgłaszana i aneksowana z instytucją. Tak, ponieważ rodzaje wkładu, który będzie występował w projekcie, są wpisane w 3. paragrafie. Czyli jeżeli zamieniam wkład rzeczowy na wkład finansowy, ta proporcja wewnątrz wkładu się zmienia, a w paragrafie 2, w ustępie 3, w punkcie 2 znajdziecie Państwo informację o tym, jakie są źródła finansowania tego wkładu. Czy przychód do opodatkowania jest tylko z kosztów pośrednich? Jeśli zostają bezpośrednie, to nie są traktowane jako przychód? Pyta Pani Anna. Pani Anno, i z pośrednich, i z bezpośrednich rozliczanych ryczałtem. Zarówno w jednych, jak i w drugich, jeżeli zostaną środki, to jest to przychód w rozumieniu podatkowym dla biznesu. No dla organizacji pozarządowej potencjalnie też. Drodzy Państwo, to idziemy dalej. Przez umowę. Jeżeli chodzi o ponoszenie wydatków, co na koniec projektu? Powinniście ponieść wszystkie wydatki do zakończenia realizacji projektu, ale w paragrafie 3, w ustępie 3 znajdziecie informację, że beneficjent może ponosić wydatki po zakończeniu realizacji projektu. Pod 2 warunkami. Pierwszy jest taki, że nie dłużej niż do 31 grudnia 2023. A to oznacza, że po prostu po zakończeniu tej perspektywy finansowej wydatków ponieść się już nie da. Drugi jest taki, że wydatki muszą dotyczyć okresu realizacji projektu i zostaną uwzględnione w końcowym wniosku o płatność. To jest wymóg, który dopuszcza ponoszenie wydatków po zakończeniu projektu do 30 dni. Do 30 dni kalendarzowych. Dlaczego? Dlatego, że na złożenie końcowego wniosku o płatność jest 30 dni kalendarzowych. On powstał po to, żeby umożliwić Państwu rozliczenie składek podatku od zapłaconych w ostatnim miesiącu realizacji projektu wynagrodzeń. On powstał po to, żeby jeśli projekt kończy się w grudniu, móc rozliczyć, zapłacić i później rozliczyć 13 w sektorze publicznym. Jest taka możliwość absolutnie jak najbardziej w realizacji projektu ponoszenia wydatków po zakończeniu. Tylko musicie udowodnić, że to wydatek, który odnosi się jeszcze do okresu realizacji. Ta 13 czy te składki jak najbardziej. Jeśli wykonawca wystawi mi w ostatnim dniu realizacji projektu fakturę, no to ona odnosi się do okresu realizacji i nie muszę jej zapłacić natychmiast w tej sekundzie, w tym konkretnym dniu. Mam pytanie, czy mam wiedzę odnośnie dalszego przedłużania projektu? Na razie jest 90 dni, ale mamy obawy, że możemy mimo wszystko nie wyrobić się w realizacji. Ciągle mamy zawieszoną większość zajęć, robią się spore zaległości.
Pani Anno, jak najbardziej, jeżeli chodzi o przedłużanie realizacji, to te 90 dni bazowe było niejako z urzędu. I teraz możliwe jest dalsze przedłużanie na wniosek, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeśli ta pandemia jeszcze się rozwinie i potrwa jeszcze trochę, to bardzo możliwe, że część z projektów zostanie rozliczona według stopnia ich realizacji na dzień dzisiejszy. Nieważne, czy to ryczałty, czy projekty na rzeczywistych wydatkach, może zajść taka potrzeba, że jeżeli będziemy dalej pozostawali w zawieszeniu, że po prostu rozliczy się projekty na tym etapie, na jakim są. Proszę się nie obawiać, myślę, że przedłużanie projektów w realizacji dalej będzie możliwe. Ja bym się raczej martwił tym, czy nam się grupy docelowe nie rozbiegną, ponieważ część uczestników brała udział już stosunkowo dawno w tych działaniach. O, teraz nam zawiesiło pana Marcina. Już jest ok. Czyli więcej niż 90 dni. Tak, będzie możliwe przedłużanie o więcej niż 90 dni. Drodzy, idziemy dalej. Jeżeli chodzi o wymagania związane z umową, cel realizacji państwa projektu to wskaźniki. Paragraf 4. Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia wskaźników. Już nie rozdzielam ich na produkt i rezultat. Chcę tylko zwrócić uwagę, że część wskaźników mierzona jest jeszcze w okresie realizacji projektu, a część wskaźników jest mierzona już po zakończeniu jego realizacji. Czyli mogą się zdarzyć takie przypadki, gdzie projekt kończy się powiedzmy 31 grudnia. Wskaźniki, one nazywane są rezultatem krótkoterminowym, mierzone są do 4 tygodni po zakończeniu udziału uczestnika w projekcie, czyli tak naprawdę jeszcze przed złożeniem końcowego wniosku o płatność wszystkie są zmierzone. I mamy jeszcze drugi zestaw wskaźników, które się nazywają rezultatem długoterminowym. I takim przykładowym wskaźnikiem jest efektywność zatrudnieniowa, która może być mierzona do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. I jeśli uczestnik skończy udział z końcem projektu, to ona jest mierzona w zasadzie prawie do końca marca. No nie, po prostu do końca marca. A ja wniosek o płatność muszę złożyć do 30 stycznia. Czyli są wskaźniki, których Państwo nie uwzględnicie w końcowym wniosku o płatność, a będziecie musieli z nich sprawozdać. To jesteśmy i działamy dalej. Drodzy, są wskaźniki, które nie są do uwzględnienia w końcowym wniosku o płatność z tego względu, że po prostu mierzy się je później. Natomiast waszym bezwzględnym i niepodlegającym jakiejkolwiek dyskusji obowiązkiem jest osiągnięcie wskaźników rezultatu i produktu. Co prawda w tej chwili, w czasach pandemii, z osiągania wskaźników w pewnym stopniu zwalnia nas temat związany z siłą wyższą. Działa w tej chwili siła wyższa, która była niemożliwa do przewidzenia, która nie jest od nas zależna i utrudnia nam ona realizację projektów. I z tego powodu musimy pamiętać o tym, że wskaźniki, niektóre w każdym razie, będą niemożliwe do osiągnięcia. W takim układzie instytucje będą nam rozliczać projekty, pomimo że wskaźniki nie są osiągnięte, ale tylko w sytuacji, kiedy w ramach mojego projektu faktycznie działała siła wyższa i faktycznie to ona jest przyczyną nieosiągnięcia wskaźników. Nie moja opieszałość, nie błędy, które popełniłem gdzieś w trakcie realizacji, tylko właśnie działanie siły wyższej. Natomiast musicie Państwo dołożyć wszelkich starań, żeby wskaźniki produktu i rezultatu osiągnąć. Produkt ma być gotowy na zakończenie projektu, a rezultat może być gotowy później, przy czym to wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju wskaźnik będziemy mieli. Czy zwolnienie ze wskaźników, czyli siła wyższa, wynika z ustawy? Nie, siła wyższa zapisana jest w umowach o dofinansowanie. Mogę jej wyszukać.
Zaraz zobaczymy, czy jest. Tylko niech on mi ją oznaczy. Siła wyższa ma swój paragraf. Jeżeli chodzi o paragraf 29 tutaj, na okres działania siły wyższej obowiązki stron ulegają zawieszeniu w zakresie uniemożliwionym przez działanie siły wyższej. Siła wyższa ma to do siebie, że nie jest charakteryzowana nawet w kodeksie cywilnym i jej działanie jest, powiedziałbym, jej definicja jest oparta o orzecznictwo. I z tego powodu właśnie musimy dołożyć wszelkich starań, żeby udowodnić, ewentualnie, jeżeli zajdzie taka potrzeba, że to działanie siły wyższej było przyczyną nieosiągnięcia pewnych efektów rzeczowych realizacji mojego projektu. Drodzy, w porządku, siła wyższa też jest w słowniku, właśnie dojechałem w słowniku na górę, żeby sprawdzić, jest w słowniku w 24 punkcie. Oczywiście ta numeracja może się różnić, raczej niewiele, ale może się różnić w Państwa projektach ze względu na to, że te umowy... Tak, właśnie widziałem, że zawiesiło wszystkich nas. Kilku uczestników też wyleciało ze spotkania. Więc, drodzy Państwo, wracamy do tej siły wyższej. Siła wyższa nie ma definicji w kodeksie cywilnym. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jest zdefiniowana w umowie, ma swój paragraf i w słowniku. I kolejna rzecz, wy musicie udowodnić, że to działanie siły wyższej spowodowało, że nie osiągnęliście jakichś efektów projektu, jeśli chcecie, żeby to siła wyższa Państwu umożliwiła rozliczenie projektu mimo nieosiągnięcia pewnych efektów. Tu w 4 paragrafie macie Państwo informację również w 5 ustępie, że nieosiągnięcie, że wskaźniki mogą być związane z uczestnikami. I teraz to Państwo zobowiązujecie uczestników do informowania o własnej sytuacji, na przykład na rynku pracy po zakończeniu realizacji projektu, czy po zakończeniu udziału w projekcie. I to jest Wasz obowiązek, żeby tych uczestników następnie, no mówiąc kolokwialnie, namierzyć i dowiedzieć się, co się z nimi dzieje. Nie jest argumentem dla instytucji, że nie osiągnąłem wskaźnika, bo nie mogę go zmierzyć, bo uczestnik mi nie daje informacji. Niestety to beneficjent jest zobowiązany do potwierdzenia osiągnięcia danego wskaźnika. Pojawiło się jeszcze pytanie o wkład. Kiedy należy uzgadniać z instytucją obniżenie wkładu, czy nie osiągnięcie wskaźników, skoro na ten moment nie wiadomo, jak to będzie wyglądało na koniec projektu, który będzie trwał jeszcze rok czy 2 lata. Bliżej końca, pół roku przed końcem, czy 3 miesiące przed końcem, na pewno nie w ostatnim wniosku o płatność, nie po złożeniu ostatniego wniosku, na kilka miesięcy przed końcem, kiedy będę wiedział, jak wygląda bieżąca sytuacja. Więc na pewno nie dużo wcześniej, ponieważ bardzo wiele rzeczy, no jeśli pandemia ustąpi, miejmy nadzieję, że już niedługo, bardzo wiele rzeczy da się wówczas nadrobić w realizacji projektu i na przykład wkład będzie można jednak ostatecznie wnieść we właściwej wysokości, czy wskaźniki da się osiągnąć. Te projekty, które dopiero są w fazie początkowej, one nie powinny się obawiać jeszcze tych wskaźników nieosiągniętych, natomiast te, które się kończą i w tej chwili zostały zablokowane przez pandemię, powiedzmy na 3 miesiące przed końcem, to już jest pewne niebezpieczeństwo i tu już trzeba działać natychmiast i uzgadniać te warunki natychmiast. Czy można sygnalizować wcześniej instytucji w opisie problemów we wniosku o płatność? Naturalnie, to jest bardzo dobry pomysł. Należy, ponieważ macie Państwo we wniosku o płatność takie miejsce, taką przestrzeń, zobaczycie później wnioski o płatność ISL-a, bo o końcowym wniosku też będę mówił, które dotyczy problemów napotkanych w trakcie realizacji. Jeśli będziemy mieli problemy napotkane w trakcie realizacji, to musimy pisać o nich na bieżąco. Czyli absolutnie należy sygnalizować. Dojdę do tego przy wnioskach o płatność, natomiast tak już odpowiadam, że należy to sygnalizować.
Idziemy dalej w umowie. Przypominam Państwu, że to beneficjent odpowiada za prawidłową realizację projektu. I jeśli zdarzy się tak, że realizuje projekt partnerski i ewentualnych nieprawidłowości czy nieosiągnięcia wskaźników dopuści się mój partner, to i tak ja jako beneficjent odpowiadam. A odpowiedzialność zawsze jest po mojej stronie jako beneficjenta, bo to ja podpisałem umowę o dofinansowanie. Czyli bardzo proszę pamiętać o tym, że w projekcie partnerskim należy przypilnować pod koniec realizacji jeszcze partnera. Ja wiem, że partner może być zaufany, ja wiem, że bardzo wiele lat możecie współpracować, ale widziałem już bardzo wiele różnych problematycznych sytuacji w projekcie partnerskim, wynikających z tego, że jeden z partnerów po prostu nie dotrzymał swoich obowiązków, a cały projekt wskutek tego musiał odpowiadać niekwalifikowalnością, czy cały projekt po prostu miał problem. Więc w projekcie partnerskim jeszcze trzeba przypilnować partnera czy partnerów projektu. W układzie, gdzie występuje beneficjent i realizator, czyli na przykład gmina i jej szkoła, to za realizację projektów odpowiada gmina, czyli będzie trzeba przypilnować tego realizatora tej szkoły, czy ze wszystkich obowiązków się wywiązuje. Jeżeli chodzi o koszty pośrednie, to już opowiedziałem Państwu wszystko, że jeżeli zostają i mamy zapas, to te pieniądze są nasze. Natomiast pojawia się jeszcze wątek stawek jednostkowych jako jednej z uproszczonych metod. Rzadko stosowanej, ale jednak warto o niej powiedzieć. Stawki jednostkowe będą rozliczane we wnioskach o płatność sukcesywnie. Więc na koniec projektu instytucja rozliczy Wam tyle stawek, ile Państwo faktycznie wykonali. To jest chyba najbardziej bezproblemowa, uproszczona metoda, patrząc na zakończenie realizacji projektu, bo ona jest zupełnie sprawiedliwa i rozlicza to, co faktycznie zostało wykonane. Ile czasu wcześniej, przed zakończeniem projektu, trzeba pisać wniosek do instytucji o przedłużenie projektu? Pyta pani Agnieszka. W umowie zapisano, że co najmniej miesiąc przed zakończeniem. Ja bym sugerował, jeżeli to są jakieś większe zmiany, przedłużenie i na przykład jakieś modyfikacje, zająć się tym sporo wcześniej, bo w tej chwili instytucje pracują w części w trybie zdalnym, więc trochę inaczej to tempo pracy wygląda i równocześnie instytucja ma 15 dni roboczych, dokładnie, tu jest sugestia pani Anety, że długo się czeka na odpowiedź, instytucja ma 15 dni roboczych na udzielenie odpowiedzi w sprawie przedłużenia. Czyli sugerowałbym wcześniej niż miesiąc, chociaż umowa w zapisach mówi o miesiącu przed końcem. Oczywiście, jeżeli zdarzy się nagła sytuacja i na przykład na chwilę odblokowane zostaną szkolenia stacjonarne, a później znowu pełna blokada, to będzie trzeba zmieniać i przedłużać dużo później, czasem na dzień, 2 czy 3 przed końcem projektu i to się zdarzało i instytucja oczywiście wówczas również taki wniosek będzie uznawała. Jeśli mamy wyjazd dla wszystkich uczestników przewidziany na styczeń, to czy już próbować robić zmiany we wniosku? Tak, pani Anno. Tak bym sugerował, bo do stycznia raczej nic nam się nie zmieni. Być może będzie można odbyć wyjazd w styczniu. Spodziewam się, że jeszcze zanim cały temat, na razie wszystko jest pozawieszane do końca grudnia. Z tego, co czytałem wczoraj rozporządzenie, to do 27 grudnia mamy zawieszone prowadzenie jakichkolwiek szkoleń stacjonarnych i tak dalej. Rozporządzenie z 1 grudnia jako najnowsza wersja, która całkowicie zablokowała te formy zbiorowe, formy stacjonarne, weszło. Natomiast no zobaczymy, może się uda. Przy czym obawiam się, że ryzyko jest zbyt duże. Ja bym już przedłużał realizację projektu albo chociaż zasugerował instytucji, że może być konieczne przedłużenie, w związku z tym, że wrócimy do tematu 27 grudnia. Czyli
zasygnalizować, trzymać rękę na pulsie, że może wpłynąć wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie projektu. Tak szczerze mówiąc, to instytucje nie bardzo mają wyjście, nie bardzo mają tytuł do tego, żeby nie zgodzić się na przedłużenie realizacji projektu w sytuacji, kiedy to pandemia jest sprawcą opóźnień w ramach waszego przedsięwzięcia. Instytucjom ogromnie zależy na tym, żeby projekt rozliczyć i zamknąć. W związku z tym raczej nie będą po prostu oponowały, będą tu bardzo, bardzo współpracować. Idąc dalej, przez zapisy umowy dotyczące zamykania końcowego projektu, mamy jeszcze kwoty ryczałtowe. Przypominam, bo część z Państwa na pewno uczestniczyła w szkoleniach dotyczących uproszczonych metod, ale przypominam, że w kwotach ryczałtowych kluczem do rozliczenia projektu jest wskaźnik przypisany specjalnie do tej kwoty i dokumenty, które zbieram na potwierdzenie tego wskaźnika. Tych dokumentów macie dwa rodzaje. Jedne do wniosku o płatność, a drugie na wezwanie instytucji. Te drugie będą wykorzystywane w kontroli. W tej chwili kontrole odbywają się w drodze online, nie odbywają się stacjonarnie ze względu na kwestie bezpieczeństwa. Natomiast oczywiście w ramach realizacji projektu kwota ryczałtowa zostaje rozliczona dopiero po osiągnięciu wskaźnika w całości lub jeśli osiągnie się tak zwaną wartość pośrednią wskaźnika, jeśli taka wartość była przewidziana we wniosku o dofinansowanie. Wiedzcie Państwo, że jesteśmy jedynym regionem w Europie, i nie mówię tu o Polsce, tylko o Warmii i Mazurach, który ma możliwość rozliczania kwot ryczałtowych proporcjonalnie. Ta uproszczona metoda działa w całej Europie, natomiast w Polsce, poza Warmią i Mazurami, ta wartość pośrednia wskaźnika nie istnieje. Więc jesteśmy w szczególnie korzystnej sytuacji, gdzie możemy te wskaźniki dotyczące uproszczonej metody osiągnąć nie w całości, ale oczywiście niech celem waszej realizacji projektów będzie osiągnięcie ich w 100%, bo wtedy rozliczacie 100% wartości zadania. Pamiętajcie tylko proszę o tym, że wiele projektów ryczałtowych pozostaje w takim zawieszeniu rozliczenia do końcowego wniosku o płatność, bo bardzo wiele, jeśli nie wszystkie zadania zostają osiągnięte, zostają zrealizowane na koniec realizacji projektu. Dopiero po zakończeniu jego realizacji widać, że wskaźniki zostały osiągnięte lub nie. Więc końcowy wniosek o płatność gra tu kluczową rolę, a waszą rolą jest na kilka miesięcy przed końcem jeszcze monitorować, jeszcze sprawdzać, czy te wskaźniki zostaną osiągnięte. Jeśli nie macie wartości pośredniej wpisanej do wniosku o dofinansowanie i nie osiągniecie w 100% tego wskaźnika, znajdujecie się Państwo w sytuacji, w której w danym zadaniu rozliczacie 0 zł. To samo, jeśli macie wartość pośrednią, ale osiągnęliście wartość poniżej tej pośredniej. Oczywiście siła wyższa tutaj parę rzeczy ułatwia, natomiast bardziej popularnym jest na zakończenie realizacji projektu zmiana przed samym końcem realizacji, zmiana tych wskaźników dotyczących kwot ryczałtowych. Jeszcze niedawno powiedziałbym, że to niemożliwe, ale teraz w czasie pandemii bardzo wiele rzeczy niemożliwych stało się możliwymi, więc zmiana dotycząca samych wskaźników jest czasem stosowana, obniżenie wartości tych wskaźników rozliczających projekt, po to, żeby później móc wykazać rozliczenie całości danego wskaźnika przy kwocie ryczałtowej. Bardzo rzadka sytuacja, ale i w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, i w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, i w Urzędzie Marszałkowskim takie modyfikacje już widziałem. Warto powiedzieć Państwu jeszcze o zobowiązaniu do przechowywania dokumentacji. Pierwsze zapisy dotyczące przechowywania dokumentacji macie w 10 paragrafie, a dalej w paragrafie dotyczącym archiwizacji znajdziecie informację, ile przechowuje się dokumenty. Jeżeli w ramach projektu macie Państwo
dokumentację projektową, którą należy archiwizować, a w każdym jest taka pełna dokumentacja projektowa, czy ona jest merytoryczna, czy finansowa, to nie ma znaczenia, trzyma się ją 2 lata od 31 grudnia roku, w którym do Komisji Europejskiej wpłynie kompletne rozliczenie waszego projektu. O tym poinformuje was instytucja. Ale to jest początek okresu archiwizacyjnego. Wpływ do komisji takiego zestawienia wydatków, które was podsumowuje jako projekt zamknięty. Następnie 2 lata od 31 grudnia tego roku trzymacie te dokumenty. Ja jestem pewien, że wszyscy trzymają je dłużej, bo chociażby dokumenty finansowe trzyma się 5 lat. Już nie mówię o sektorze publicznym, który te archiwizacyjne kwestie ma mocno powyciągane w czasie. Pojawiło się pytanie, co w przypadku, jeśli mamy za mało mężczyzn w projekcie, czy wskaźnik jest zrealizowany? Wskaźnik jest zrealizowany, jeżeli suma kobiet i mężczyzn się zgadza. Jeżeli z jakichś przyczyn mężczyzn jest mniej, bo na przykład było mniej realnie zainteresowanych projektem, to nic się nie stało. To wszystko jest w porządku, działamy dalej, funkcjonujemy sobie dalej w ramach projektu i tyle. Jeżeli natomiast nie zrealizowałem wskaźnika, zrekrutowałem powiedzmy 50 kobiet, miało być też 50 mężczyzn, ale zrekrutowałem tylko 30, no to suma, która jest celem, nie została osiągnięta, czyli liczy się suma w końcowym rozliczeniu projektu. I proszę Państwa, jeszcze kilka istotnych kwestii dotyczących wniosków o płatność, związanych z ich składaniem. Końcowy wniosek o płatność w zasadzie nie różni się niczym od pozostałych wniosków o płatność. Końcowy wniosek jest ostatnim wnioskiem cząstkowym. On nie zamyka całości projektu, on nie podsumowuje wszystkich dokumentów księgowych w projekcie. On podsumować może wszystkie wskaźniki i tak będzie. Podsumować może wszystkie wskaźniki dotyczące kwot ryczałtowych również i podsumowuje wartość wypłaconych Państwu zaliczek. Ale nie będzie zestawiał wszystkich dokumentów księgowych, nie będzie taką kumulacją wszystkich wniosków. Informacje na temat terminu składania wniosku końcowego macie w umowie najpóźniej 30 dnia kalendarzowego od dnia zakończenia okresu realizacji projektu. Czyli jeśli projekt kończy się z końcem grudnia, to ten termin kończy się 30 stycznia. Tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o składanie końcowego wniosku. Ja jeszcze Państwu ten końcowy wniosek pokażę. On jest o tyle istotny, że po jego zatwierdzeniu już nie da się złożyć kolejnego wniosku o płatność. Terminy weryfikacji tego wniosku końcowego są takie same jak w przypadku wniosków pośrednich, czyli odpowiednio 15, 20 albo 25 dni roboczych na wersję pierwszą, to zależnie od wersji Państwa umowy o dofinansowanie, bo część ma jeszcze 20, i na wersję drugą, kolejną 15 dni roboczych, to jest zasadniczo taki termin. Przy czym przy końcowym wniosku o płatność może się pojawić kontrola na zakończenie. Jeśli okazuje się, że Państwa projekt nie zdołał zostać skontrolowany w trakcie realizacji projektu, bo pandemia i różne inne okoliczności, to może się zdarzyć, że przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność jeszcze pojawi się kontrola na zakończenie. Pani Anna pyta, czy jeśli wniosek o płatność był wcześniej, to później sam wniosek sprawozdawczy, czy składacie? Jeśli końcowy wniosek o płatność macie złożyć do 30 dni po zakończeniu realizacji projektu, to musicie w nim uwzględnić wszystkie wskaźniki, które należało do tego momentu zliczyć. Czyli jeżeli mam wskaźnik mierzony do 4 tygodni od zakończenia udziału przez uczestnika i uczestnik kończy w ostatnim dniu realizacji, to w takiej sytuacji ja nie powinienem składać końcowego wniosku o płatność, dopóki nie będę miał zmierzonych wszystkich uczestników. Ale definicja mówi do 4 tygodni, a nie 4 tygodnie po zakończeniu. Czyli jeśli zmierzycie w 3 dni od zakończenia, to 4 dnia możecie złożyć już wniosek o płatność.
Na koniec projektu pani Anna mówi o tym, że mieli wniosek o płatność w październiku, a na koniec projektu w marcu. To w takim razie w marcu składacie końcowy wniosek. Jeżeli wszystko już zostało rozliczone, to wniosek sprawozdawczy. Jeżeli pozostaną jeszcze jakieś wydatki do rozliczenia, to rozliczający i sprawozdawczy, i końcowy oczywiście. Drugie pytanie, czy jeśli uczestnik nie przetrwał 12 miesięcy i powinien oddać środki, a nie oddał, to czy musicie oddać do końca realizacji projektu dotację wraz z kosztami pośrednimi, czy dopiero wtedy, kiedy odzyskacie środki od uczestnika? To jest projekt dotacyjny, więc rozumiem, że dotacje na założenie działalności gospodarczej. Powinniście Państwo te środki odzyskać od uczestnika niezwłocznie, natomiast instytucja wezwie Was do zwrotu tych środków dopiero przy weryfikacji końcowego wniosku o płatność. Nie będzie jej interesowało to, czy Państwo już odzyskaliście, czy jeszcze nie odzyskaliście środków od uczestnika, natomiast będzie ją interesowało, czy w ramach realizacji Waszych obowiązków odpowiednio wezwaliście już uczestnika do zwrotu. Na pewno będziecie musieli zwrócić te środki, jak tylko instytucja Was do tego wezwie, niezależnie od tego, czy udało się Wam je odzyskać od uczestnika, czy nie, więc ja bym intensyfikował działania blisko końca realizacji projektu, już je mocno intensyfikował. Tylko podkreślam, to jest projekt dotacyjny, czyli to są dotacje na założenie działalności na przykład, to nie jest zwykły projekt. W zwykłych projektach macie Państwo zapisane, że nie wolno Wam naliczać kar na uczestnikach za nieuzasadnione przerwanie udziału w projekcie, o ile te kary nie były uwzględnione w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu. I tu trzeba uważać, bo żeby móc je naliczyć, musiały być we wniosku o dofinansowanie. Jeszcze jeżeli chodzi o zapisy umowy o terminie, już powiedziałem, dochód. Na koniec realizacji projektu, najpóźniej na koniec, macie obowiązek wykazać i zwrócić cały nieplanowany przychód projektu, który jest nazywany dochodem w trakcie realizacji. No, z definicją ekonomiczną się przychód, dochód kłóci, no ale wygląda w taki sposób i nic z tym nie jesteśmy w stanie zrobić. Co z tym dochodem? Trzeba go wykazać i zwrócić, ale w projektach FS-u tego dochodu prawie nie ma. W projektach infrastrukturalnych to może być sprzedaż drewna z wycinki czy sprzedaż złomu z rozbiórki. U nas w projektach miękkich, edukacyjnych, szkoleniowych raczej takich sytuacji nie będzie. Natomiast proszę pamiętać o tym, że kara umowna, która została naliczona na wykonawcy, czy zatrzymane wadium, czy kaucja zwrotna takim dochodem nie jest. Przy okazji takich zwrotów przypominam Państwu o odsetkach. Jeśli rachunek projektu jest oprocentowany, projekt jest rozliczany rzeczywistymi metodami i jesteście podmiotem prywatnym, czyli biznesem lub organizacją, to najpóźniej do dnia złożenia końcowego wniosku o płatność musicie wykazać i zwrócić odsetki naliczone na rachunku bankowym, odsetki od zaliczki. Jeśli projekt jest ryczałtowy, albo jeśli Wy jesteście podmiotem publicznym, to tymi odsetkami się nie przejmujemy. W podmiocie publicznym odsetki stanowią dochód budżetu, więc nie będziemy mieli z tym problemu. Pojawiło się jeszcze pytanie, nie wydamy wszystkich kosztów bezpośrednich, instytucja wezwie nas do zwrotu kosztów bezpośrednich i pośrednich, jak będzie weryfikować końcowy wniosek, czy przed 30 grudnia, kiedy mamy złożyć wniosek końcowy, trzeba będzie dokonać przelewów. Pani Doroto, na podstawie zapisów umowy, jeśli w projekcie na rzeczywistych wydatkach zostały pieniądze w ramach kosztów bezpośrednich, trzeba je zwrócić do dnia złożenia końcowego wniosku o płatność. W ten sposób to wygląda. Jeśli chodzi o nieprawidłowości, no to tego tematu nie poruszamy. Zabezpieczenie również. Pojawia się trwałość. Na razie Państwu sygnalizuję, bo na trwałość przyjdzie za chwilę czas, że w projekcie może wystąpić trwałość lub trwałość rezultatów. To są dwa różne zagadnienia. Trwałość występuje w innych sytuacjach niż trwałość rezultatów,
Do tego jeszcze będziemy wracać. Chcę przejść przez całość umowy i później wrócić do tych najważniejszych zagadnień trzech: końcowego wniosku o płatność, trwałości rezultatów i kwestii dotyczących ewentualnego karania za ich nieosiągnięcie. Więc w umowach tak naprawdę przy zamykaniu, przy końcowym wniosku o płatność pojawia się kilka zagadnień takich charakterystycznych tylko dla końca realizacji projektu, natomiast nie jest ich jakoś ogromnie dużo. Sygnalizuję Państwu, bo tu kwestia kontroli się pojawia, że ze względu na to, że w tej chwili ta kontrola wygląda bardzo różnie, że mamy szaleństwo związane z panującą pandemią i przez to zespoły kontrolne, kontrola stacjonarna jest sparaliżowana, na zakończenie realizacji projektu może się Wam pojawić taka kontrola, która byłaby nazywana kontrolą w miejscu realizacji lub siedzibie beneficjenta, gdyby występowała jako stacjonarna. I tutaj sytuacja jest ogromnie dynamiczna, ponieważ ze względu na pandemię przestano aktualizować roczne plany kontroli i w jaki sposób to będzie realnie wyglądało, bardzo dużo zależy od takich czynników związanych z bieżącą sytuacją epidemiologiczną. Pytanie pani Magdaleny dotyczące realizacji jeszcze. Czy koszty pośrednie można pobierać sukcesywnie z konta dotacji, a w końcowym rozliczeniu dopilnować, żeby środki nie przekroczyły wartości, jaka jest należna? To jest bardzo ważne. Dobrze, że pani o tym przypomniała. Każda zaliczka, którą otrzymujecie, składa się z kosztów pośrednich i bezpośrednich. W takim układzie, kiedy Państwo otrzymujecie środki na rachunek bankowy projektu, macie prawo od razu, kiedy wpłynie zaliczka, pobrać koszty pośrednie. Ale jeśli przy składaniu końcowego wniosku o płatność okaże się, że Państwo pobrali z rachunku bankowego więcej niż Wam się należy, czyli na przykład okazuje się, że nie rozliczyliście całych bezpośrednich, a pobraliście całe pośrednie, w takiej sytuacji instytucja może i prawdopodobnie to zrobi, kazać zwrócić Wam nienależnie pobrane pośrednie, czyli tę nadwyżkę, z odsetkami jak dla zaległości podatkowych. Więc blisko końcowego wniosku o płatność sugerowałbym, żebyście się Państwo zaczęli pilnować, czy nie pobierzecie z rachunku za dużo pośrednich, czyli na przykład rozdzielić to pobieranie pośrednich na koniec na 2 czy 3 transze w ramach jednego okresu rozliczeniowego, który może mieć 3 miesiące. Zapisy o archiwizacji macie Państwo w 21 paragrafie, powiedziałem o tym już, natomiast 3 podstawowe warunki archiwizacji. Dokumentacja musi być bezpieczna, musi być poufna i musi być dostępna. Czyli nie w zawilgoconej piwnicy, nie w piwnicy, która nie ma drzwi i nie w piwnicy, gdzie po drodze do niej będziecie Państwo mieli jeszcze starty innych kartonów, dokumentów i nie wiem, rower powiedzmy. Takie 3 istotne przesłanki: bezpieczeństwo, poufność i dostępność będzie trzeba po prostu spełnić. Paragraf dotyczący kontroli i przekazywania informacji, tak jak powiedziałem, tutaj bardzo wiele się zmienia, te kontrole są w tej chwili prowadzone online, więc bardzo wiele dynamicznych takich czynników się pojawia. Jeśli chodzi o zamówienia, to w końcowym wniosku o płatność to już dawno po wszystkim. Informacja i promocja również w projekcie FS-u musi być realizowana w trakcie. To tylko w projektach infrastrukturalnych ta informacja i promocja po zakończeniu ma bardzo duże znaczenie. Natomiast uważajcie proszę na 26 paragraf Waszych umów dotyczący praw autorskich. A w razie wezwania przez instytucję zobowiązujecie się do zawarcia z instytucją umowy przeniesienia praw autorskich do utworów, które powstały w ramach projektu, i ta umowa będzie równocześnie uwzględniać licencję na wykorzystywanie przez Was tych utworów. Czyli realizując projekt powinniście załatwiać to tak, że Wasi wykonawcy, twórcy, jeżeli będą tworzyć coś, co będzie stanowiło
dzieło, czy coś, co będzie po prostu, no niekoniecznie dzieło, ale będzie zawierało autorskie prawa majątkowe, to bardzo musicie uważać na przekazywanie tych praw autorskich, na to, żeby te prawa autorskie mieć, żeby móc je później przekazać na wezwanie instytucji, na zakończenie, czy po zakończeniu realizacji projektu. Zmiany opowiedziałem Państwu, zanim tu dotarliśmy, nie później niż miesiąc przed końcem należy je zgłosić, ale instytucja ma 15 dni roboczych na ich rozpatrzenie. Więc sugerowałbym wcześniej, bo może to potrwać. Zresztą jedna z uczestniczek wcześniej w czacie pisała o tym, że potrwało to nawet dłużej. Zapis dotyczący przesunięć w budżecie projektu. Jak projekt powoli dobiega końca, to zaczynamy rozglądać się za tym, czy wydamy wszystkie pieniądze, jak wyglądają ewentualne oszczędności. Do 10% wartości zadania możecie przenieść na inne zadanie. Do 10% mniejszego z tych dwóch, i tego, z którego przenosicie, i tego, na które przenosicie. Natomiast nie możecie bez zgody, możecie to zrobić bez zgody instytucji. Natomiast nie możecie bez zgody zwiększać cross-financingu czy środków trwałych. To są ograniczenia, które mówią o tym, że nie ma fizycznej możliwości przesuwania bez zgody i nie można zwiększać wartości ryczałtów. Jeżeli oszczędności będą większe, jeżeli oszczędności wynikną z zasady konkurencyjności czy rozeznania rynku, to już te przesuwanki są możliwe tylko za zgodą. Jeśli chodzi o zapisy zmian w umowie siły wyższej, siła wyższa, to jest 29 paragraf. Pokazałem już, że obowiązki ulegają czasowemu zawieszeniu na czas działania siły wyższej, natomiast oczywiście siłą wyższą w postaci pandemii nie wszystko jesteśmy w stanie wytłumaczyć i nie przed wszystkim jesteśmy w stanie się uchylić. Później zapisy dotyczące rozwiązania umowy i postanowień końcowych i tak naprawdę to jest w umowie wszystko. Jak widzicie, tych zapisów nie jest mało. Ja się już poodnosiłem do wielu kwestii związanych z wnioskiem o płatność końcowym, czy z rozliczeniem samego projektu. Natomiast w tej chwili będziemy podchodzić do zagadnienia związanego z trwałością. Trwałością rezultatów, regułą proporcjonalności jako jednym z narzędzi korygowania właśnie za nieosiągnięcie efektów i z końcowym wnioskiem o płatność. Robimy 5 minut przerwy. Tak jest, pani Urszula mnie tu wzywa do zarządzenia przerwy. Natomiast tak, chciałem domknąć temat umowy. 5 minut przerwy i wracamy do tych zagadnień. Widzę pytanie dotyczące trwałości, ale najpierw Państwu opowiem o trwałości, a później odpowiem na pytanie. 5 minut przerwy, zapraszam. Proszę Państwa, wracamy i teraz w kilku słowach o wniosku o płatność, końcowym wniosku o płatność i kilka zagadnień związanych właśnie z trwałością. Może zaczniemy od wniosków o płatność, tak mamy to ułożone w prezentacji. Co chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli o końcowym wniosku? On się niczym nie różni od pozostałych wniosków tak zwanych pośrednich. Te wnioski pozostałe zostają po prostu zamknięte ostatnim końcowym wnioskiem, który charakteryzuje się tym, że w ramach Państwa działalności, kiedy będziecie go tworzyć, musicie uwzględnić, że jest to wniosek ostatni. Przy wyborze rodzaju wniosku o płatność oznaczacie wniosek końcowy, czyli ostatnie z pól. Wniosek końcowy nie może być wnioskiem o zaliczkę, ale to samo przez się rozumie. To jest bardzo logiczna konstrukcja, która mówi po prostu, że jeżeli wnioskuję o pieniądze na przyszłą realizację projektu, to nie mogę już skończyć realizacji. Końcowy składa się do 30 dni od zakończenia realizacji projektu i w ramach tego wniosku musicie Państwo zgodzić się z wnioskiem o dofinansowanie. Czyli jeżeli zaplanowane zakończenie realizacji to 31 grudnia, to wniosek końcowy jest za okres do 31 grudnia. Tu bardzo przestrzegam przed naleciałościami z projektów inwestycyjnych.
bo tam projekt kończy się wtedy, kiedy poniesiono ostatni wydatek. A w projektach FS-u projekt kończy się wtedy, kiedy faktycznie był zaplanowany koniec we wniosku o dofinansowanie. I teraz, składając końcowy wniosek o płatność, musicie pamiętać o kilku najważniejszych rzeczach. Po pierwsze, zatwierdzony końcowy wniosek nie pozwoli Wam uzupełnić nic. Czyli jeżeli przekładacie jakiś wydatek, nie chcecie go ująć w danym wniosku, bo na przykład nie ma jeszcze kompletu dokumentów i chcielibyście go przetrzymać, to nie zapomnijcie sprawozdać z niego we wniosku końcowym. Absolutnie nie zapominajcie o tym, że ten wydatek gdzieś tam wisi w powietrzu, bo faktyczne zatwierdzenie, ja na przykład u siebie w Weselu to widzę, kiedy mam zatwierdzony końcowy wniosek, już ani opiekun, ani nikt inny nie jest w stanie mi odblokować możliwości umieszczania kolejnych dodatkowych zapomnianych wydatków. Po prostu sam system SL blokuje możliwość złożenia kolejnego wniosku. Mogę klikać z uporem w guzik stwórz wniosek, a on odpowie mi komunikatem, nie można już złożyć kolejnych, bo zakończyłeś realizację projektu. Czyli po pierwsze nie zapomnieć o wszystkich wydatkach. Po drugie sprawdzić wszystkich uczestników. To jest taki moment, zakończenie projektu, to jest taki moment, w którym ostatecznie zamyka się i potwierdza listę uczestników. Znowu nie będzie możliwe uzupełnienie. Czyli proszę pamiętać o tym, żeby pośród uczestników sprawdzić i zweryfikować, czy wszyscy już zakończyli udział w projekcie. No skoro projekt się skończył, to musimy im zmienić statusy na zakończono udział w projekcie. No albo zgodnie z zaplanowaną ścieżką, albo niezgodnie z zaplanowaną ścieżką, ale musimy ich, mówiąc po prostu, pokończyć. Następnie należy monitorować wskaźniki. Większość z nich mierzy się jednak do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie. Czyli te wskaźniki w końcowym wniosku o płatność już się znajdą. Proszę się nie rozpędzać, proszę nie wybiegać ze złożeniem końcowego wniosku powiedzmy 5 dni roboczych po zakończeniu realizacji projektu, bo jeśli nie macie wówczas pomierzonych jeszcze wszystkich wskaźników, i tak opiekun zwróci się o poprawę, o skorygowanie tych wskaźników po stronie beneficjenta, czyli zatrzyma Wam wniosek, skieruje do poprawy i tylko stracicie czas, jeżeli chodzi o końcowe zamknięcie realizacji projektu. Co gdy zostawiłam połowę uczestników na przedłużeniu? Połowę kończę teraz w grudniu, a drugą połowę na koniec marca, pyta pani Aneta. W takim razie z tych, którzy zakończyli w grudniu, trzeba im statusy pozmieniać na zakończono i podać daty zakończenia, a pośród tych, którzy zostają, no to oni dalej kontynuują udział. Nie kończymy ich i tyle. Najzwyczajniej w świecie na bieżąco monitoruję sytuację uczestników. Czyli jeśli faktycznie na koniec realizacji projektu ktoś zostanie otwarty, to z całą pewnością instytucja natychmiast zwróci się do Was z prośbą wyjaśnienia, o informację, a dlaczego, skąd się to wzięło. Nie może Wam zostać na koniec projektu żaden otwarty uczestnik. Bo jeżeli zostanie, to znaczy, że prawdopodobnie jest niekwalifikowalny. Jak zakończyć wsparcie uczestnika weselu? No ja w tej chwili właśnie nie mam możliwości otwarcia tego, ale zaraz spróbuję przez podręcznik beneficjenta do SL-a to załatwić. Jeśli nie, to zaraz opowiem, gdzie to jest i Państwo sobie to znajdziecie. Nie jestem w stanie w tej chwili na instancji szkoleniowej Wam tego pokazać. Jest w tej chwili problem techniczny z instancją szkoleniową. Uczestnicy projektu, już zaraz Państwu pokażę, tylko muszę się przełączyć na podręcznik, czyli muszę znaleźć najpierw znaleźć uczestników. Jest monitorowanie uczestników projektu i zaraz znajdę formularz pojedynczego uczestnika.
Nie wiem, czy jest to dostępne w tej chwili z poziomu instrukcji. No niestety nie, ale to opowiem w takim razie, żeby było szybciej. Zakończenie wsparcia jest w tym samym miejscu, gdzie data rozpoczęcia udziału w projekcie. Data rozpoczęcia jest dodawana, a zaraz obok niej jest data, pod nią jest data zakończenia udziału w projekcie. Uczestnik nie będzie miał daty zakończenia, dopóki nie będzie miał zakończonego całego wsparcia. Czyli jeżeli uczestnik ma datę rozpoczęcia 1 marca, datę rozpoczęcia udziału w projekcie, następnie wsparcie w postaci szkolenia i datę rozpoczęcia udziału we wsparciu, znowu niech to będzie 1 marca, to trzeba mu najpierw nadać datę zakończenia udziałów, powiedzmy 30 czerwca, a następnie trzeba mu dodać datę związaną z zakończeniem udziału w projekcie. I tam tak naprawdę wystarczy oznaczyć go jeszcze informacją, czy zakończono zgodnie z zaplanowaną ścieżką. Jeśli tak, czyli uczestnik przeszedł przez wszystkie wskazane formy wsparcia, to załatwione. Czyli data zakończenia powinna być koło daty rozpoczęcia udziału we wsparciu. I teraz pytania dotyczące zakończenia udziału. Jeżeli wszystkie zadania w projekcie są zakończone, według harmonogramu zaliczkę rozliczamy w grudniu 20, projekt jest do grudnia 20. Czy możemy w grudniu złożyć wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy i końcowy w jednym? Tak, wniosek rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy i końcowy, te funkcje mogą być połączone i najczęściej są. Czyli składacie Państwo wniosek, który zamyka realizację finansową, merytoryczną i jest końcowym. Tak, można połączyć 3 sztuki. Pani Magda pyta o uczestników, ich zamykanie i sytuację 1 oraz sytuację 2. Może się tak zdarzyć, że uczestnik wymaga monitorowania w więcej niż jednym zakresie. To wszystko zależy od rodzaju projektu. Może być na przykład monitorowana sytuacja na rynku pracy, ale równocześnie może być monitorowany również jakiś inny status dotyczący edukacji, czy dotyczący sprawowania opieki i tak dalej. Do tego są sytuacje 1 i 2. Jeżeli wymaga monitorowania więcej niż jednego statusu, jednego uczestnika, to są po prostu 2 opcje. Czy jeśli złożymy ostatni wniosek o płatność 2 miesiące przed zakończeniem projektu, to mamy jeszcze obowiązek składania wniosku końcowego do 30 dni po zakończeniu projektu? Tak. Dlaczego? Bo jeżeli data zakończenia realizacji projektu przypada na 31 grudnia, a Państwo złożyli wniosek w październiku, to musicie jeszcze pokazać, co w projekcie działo się pomiędzy faktycznym zakończeniem w październiku, a zakończeniem wynikającym z umowy w grudniu. Musi być ciągłość wniosków o płatność i one muszą dotyczyć całego okresu realizacji projektu. Czyli jeżeli macie już rozliczone wszystko, sprawozdane wszystko, to składacie już końcowy sprawozdawczy. Ten w październiku nie powinien być końcowym. Dopiero ten za grudzień jest końcowy. Pytanie brzmi jeszcze, czy uczestnicy pokończyli wsparcie i czy już można było w październiku monitorować ich status. Jeśli tak, to super, to ten sprawozdawczy zajmie Państwu kilka minut. Spojrzę jeszcze w pytania. Ok, mamy to pytanie dotyczące trwałości, które wisi w powietrzu, ale po prostu będziemy do niego docierać. O uczestnikach Państwu powiedziałem. Dokumentację uczestników trzeba mieć kompletną, sprawdzić, czy jest wszystko, złożyć bezpiecznie na koniec realizacji projektu. Natomiast z takich istotnych kwestii dotyczących końcowego wniosku. W postępie finansowym realizacji projektu macie Państwo zakładkę dotyczącą rozliczania zaliczek. Tu mogę Państwu pokazać jeszcze w prezentacji. Ostatnie pole po prawej stronie, wniosek końcowy. To jest ostatni wniosek w realizacji projektu, to musicie zaznaczyć. W zakładce postęp rzeczowy realizacji projektu kończycie realizację
i w zakładce planowany przebieg realizacji, czyli ostatniej po prawej stronie w postępie rzeczowym zapisujecie Państwo zakończono realizację projektu albo nie planuje się dalszej realizacji projektu, żeby te pola były uzupełnione. Podsumowujecie ewentualnie wszystkie problemy napotkane w trakcie realizacji w ostatnim okresie rozliczeniowym, nie w poprzednich, które mogą na przykład uzasadnić nieosiągnięcie danego wskaźnika. Była pandemia, uczestnik nie skończył udziału ze względu na to, że zachorował, więc nie ma już fizycznej możliwości zakończenia udziału i z tego powodu jego wskaźnika nie rozliczamy, za jedną osobę nie rozliczamy. Takie rzeczy muszą się znaleźć jeszcze w problemach. To jest uzasadnienie dla na przykład nieosiągnięcia wskaźnika ze względu na siłę wyższą. Więc proszę nie zapomnieć o tej zakładce problemy. Wskaźniki produktu już muszą być gotowe, rezultatu jeszcze niekoniecznie. Jeśli chodzi o postęp finansowy znowu, który Państwo będziecie robić, to w postępie finansowym najważniejsza będzie zakładka źródła finansowania wydatków, ponieważ ona już zamyka rozliczenie projektu, zamyka ostatnią zaliczkę i ostatnie wkłady w podziale na środki europejskie i krajowe, czyli tutaj będziemy mieli już spięty cały montaż finansowy. I bardzo ważna zakładka, której tutaj nie widać na tym slajdzie, dotycząca rozliczenia zaliczek. Jeśli wniosek jest wnioskiem rozliczającym zaliczkę, no to już ostatnie pieniądze, ostatnie rozliczenia zaliczek następują. Co Państwu zostało w projekcie na rzeczywistych wydatkach, to podlega zwrotowi. W kwotach ryczałtowych, jeśli wykonaliście wszystkie wskaźniki, to nie zwracacie nic. Jeśli któreś z zadań jest rozliczane proporcjonalnie, bo nie osiągnięto wartości docelowej wskaźnika, ale jest wartość pośrednia, to w takiej sytuacji Państwo zwracacie również tę dużą różnicę. Pani Urszula jeszcze pyta, czy sytuacja 1 to jest sytuacja na zakończenie projektu, a sytuacja 2 do 4 tygodni. Na przykład tak może być. Jeżeli monitorujecie Państwo również sytuację na zakończenie, to tak, ale może być również tak, że sytuacja 1 to sytuacja do 4 tygodni, a sytuacja 2 to sytuacja do 3 miesięcy. Jeżeli już na przykład ktoś osiągnął wskaźniki dotyczące właśnie monitorowania sytuacji do 3 miesięcy, mimo że tylko 30 dni jest na złożenie końcowego wniosku. Czyli jedna może monitorować efektywność zawodową, a druga efektywność zatrudnieniową. Może monitorować sytuację na zakończenie i po zakończeniu do 4 tygodni. Po to są te dwa pola. Pani Aneta pyta, jak wygląda wniosek sprawozdawczy. Pani Aneto, wniosek sprawozdawczy w zasadzie posiada niemal wyłącznie pola postępu rzeczowego, czyli opisy merytoryczne, co się w projekcie działo, nie ma zestawienia dokumentów, nie ma ryczałtów, jedyne co w tym wniosku funkcjonuje po stronie finansowej to zwroty i korekty i dochód. Pozostałe zakładki finansowe są powyłączane. Taki wniosek sprawozdawczy składa się wówczas, kiedy nie ma żadnych wydatków w projekcie w danym okresie rozliczeniowym. Co w sytuacji, jeżeli uczestnik zrezygnował w trakcie trwania projektu, nie przeszedł całej ścieżki? Czy szukamy nowego uczestnika, czy na koniec będzie we wskaźniku wykazany? To zależy, jaki jest wskaźnik. Jeżeli wskaźnik dotyczy na przykład uzyskanych kwalifikacji, a uczestnik przerwał, to po pierwsze nie zakończył zgodnie z zaplanowaną ścieżką i to trzeba mu oznaczyć, a po drugie w takim przypadku muszę sprawdzić, czy on wpływa na wskaźnik. Bo jeżeli kwalifikacje miało uzyskać 80% uczestników i ja widzę, że pozostali uzyskają, ten jeden odpadł, to mogę sobie dać spokój i kolejnego uczestnika nie dobierać. A jeśli wskaźnik chcę mieć zabezpieczony albo może być zagrożony, to mogę tego uczestnika podmienić na nowego uczestnika. Tylko jeśli ścieżka jest wieloetapowa, złożona, to może się okazać, że w połowie wsparcia ja już nie jestem w stanie dołożyć kolejnego uczestnika.
Czy w bazie uczestników wprowadzamy informacje w momencie zakończenia udziału w projekcie, czy do 4 tygodni po? To zależy, jakie Państwo macie wskaźniki w projekcie. Wskaźniki rezultatu będą o tym mówiły, jak się weryfikuje, na jakiej podstawie. Jeśli do 4 tygodni się nic nie zmieniło, a w momencie zakończenia udziału uczestnik wykazał się zatrudnieniem, co się dzieje? Wtedy trzeba wykazać zatrudnienie w momencie zakończenia i zatrudnienie do 4 tygodni po. Do 4 tygodni po, a nie na 4 tygodnie po dokładnie. Czyli nie mierzę tego w 28 dni po zakończeniu, tylko do 28 dni. Jeśli uczestnik osiągnął dany wskaźnik już w 2 dni po zakończeniu, to tylko pogratulować i uwzględnić we wniosku o płatność. Jeśli chodzi o pozostałe zakładki, właśnie postęp finansowy i źródła finansowania, tu widzicie Państwo montaż finansowy, finansowania wydatków w danym wniosku oczywiście, bo to jest wniosek cząstkowy, końcowy wniosek jest wnioskiem cząstkowym. Zakładka podsumowanie w postępie finansowym może Wam dać jeszcze informacje na temat tego, jaki jest stopień osiągnięcia, jaki jest procent realizacji określonych zadań, jaki jest procent realizacji określonych wskaźników. I tym sposobem dochodzimy tak naprawdę do końca wniosku o płatność końcową. Zamknięcie tego wniosku to wskaźniki i uczestnicy, plus wydatki, o których nie wolno mi zapomnieć. To jesteśmy z powrotem. Kontakt do mnie zostawię na koniec, widzę, że była prośba o to. Proszę Państwa, te pytania, które się teraz będą pojawiać, zrzucę na koniec naszego spotkania, czyli po 12:00, do tej serii pytań, ponieważ jest ich sporo, a ja chciałbym Wam jeszcze kilka rzeczy opowiedzieć. Co do samego końcowego wniosku, bo w tym momencie przerwało. Zamknięcie wniosku, końcowym wnioskiem o płatność nie różni się niczym od składania wniosków o płatność pośrednią. Tylko trzeba przypilnować zagadnienia uczestników, tego, żeby wszystkie wydatki były już rozliczone, proporcji wkładu, który mieliśmy założony, montażu finansowego, czyli środków europejskich i krajowych. I tak naprawdę mamy zamknięty temat. No plus wskaźniki, ale wskaźniki to oczywiste, że w trakcie realizacji projektu musimy je zamknąć. I teraz, proszę Państwa, dochodzimy do trwałości. Bardzo poważnego tematu, związanego z zachowaniem pewnych efektów rzeczowych projektu. I teraz trwałość w ramach projektu dotyczy infrastruktury lub inwestycji produkcyjnych. To wyczytacie Państwo najpierw w wytycznych kwalifikowalności wydatków, ale nie dajcie się zmylić, ponieważ w naszych projektach związanych z Europejskim Funduszem Społecznym trwałość będzie dotyczyć kwestii związanych z cross-financingiem. Będziemy mieli trwałość projektu, która występuje tylko w cross-financingu i ta trwałość dotyczy w takim razie infrastruktury, inwestycji, ale nie środków trwałych. Miałem kiedyś na szkoleniu pytanie dotyczące właśnie środków trwałych, bo inwentarz żywy takim środkiem trwałym w projekcie może być. I czy ja na przykład jak kupuję psa do dogoterapii albo konia do hipoterapii, uczestniczka to bardzo ładnie sformułowała, mówi, jak mi się zużyje, to czy w takim razie ja muszę kupić nowego? Nie, absolutnie. Trwałością w projektach FS-u objęty jest tylko cross, czyli przebudowa, rozbudowa, remont, adaptacja i zakup nieruchomości, ewentualnie elementy infrastruktury, które są na stałe do nieruchomości przytwierdzone, czyli windy, podjazdy, place zabaw. I teraz to, co u Was oznaczono jako we wniosku o dofinansowanie jako cross-financing, takiej trwałości w ramach projektu będzie podlegać. Okres trwałości, który został przyjęty w ramach projektu, tu definicję trwałości sobie pominiemy, ponieważ definicję, przepraszam, środka trwałego sobie pominiemy, bo one nie są objęte trwałością w naszych projektach. Okres trwałości 5 lat dla sektora publicznego i 3 lata dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw. Od kiedy? Od płatności końcowej.
A to oznacza, że w ramach państwa projektów, jako że nie ma samej płatności końcowej, to trwałość rusza, w zasadzie początek liczenia końca trwałości. Tak to zostało ładnie nazwane przez jeden z urzędów marszałkowskich. Rusza, kiedy wam zatwierdzą końcowy wniosek o płatność. I w tym czasie bezwzględnie nie wolno państwu pewnych rzeczy zrobić. Nie wolno państwu zaprzestać działalności albo przenieść jej poza województwo. Nie wolno wam zmienić własności elementu infrastruktury, która wam przyniesie nienależne korzyści. A mówiąc wprost, nie wolno wam w ramach takiego projektu, po jego zakończeniu, jeśli element jest objęty trwałością, ani sprzedać, ani dzierżawić, ani w żaden sposób użyczać za odpłatnością. Jeżeli projekt tego nie przewidywał, to po prostu nie macie państwo do tego prawa. Czyli nie ma możliwości udostępnienia komuś za odpłatnością moich pomieszczeń, które ja zbudowałem czy zaadaptowałem w ramach projektu. Nie mogę ich sprzedać do końca tego okresu trwałości. Nie mogę również, i to jest najgorsza z tych przesłanek, zmienić charakteru projektu, celów lub warunków wdrażania. Co to oznacza? Nie mogę zmienić pierwotnego przeznaczenia. Oczywiście, jeśli coś jest przedszkolem i ja chciałbym jednak zrobić z tego żłobek, to potencjalnie instytucja wyrazi mi zgodę. Natomiast jeżeli coś jest przedszkolem, a ja chciałbym z tego zrobić drukarnię, to do końca okresu trwałości w ramach projektu nie ma fizycznej możliwości jej zmiany, tego statusu. I tego wam nie wolno zrobić. Czyli trwałość dotyczy tylko elementów infrastruktury, tylko cross-financingu, absolutnie niczego więcej. I teraz naruszenie zasady trwałości to przeniesienie działalności poza Unię Europejską w ciągu 10 lat. Jak jest karane naruszenie trwałości? Karane jest w taki sposób, że proporcjonalnie do okresu naruszenia instytucja stwierdza niekwalifikowalność wydatków. Czyli jeżeli mieliście państwo 3-letnią trwałość, a po 2 latach trwałości okazuje się, że państwo coś sprzedali, powiedzmy budynek, który był adaptowany ze środków funduszy europejskich, to znaczy, że macie 1/3 naruszoną, czyli 33% wydatków po stronie bezpośrednich, więc i pośrednie, są niekwalifikowalne. Dlatego na trwałość trzeba bardzo, bardzo uważać. W projektach FS-u pojawia się jeszcze jedno zagadnienie. Ono się nazywa trwałością rezultatów. I trwałość rezultatów jest zapisywana w regulaminach konkursów i państwa wnioskach o dofinansowanie. A trwałość rezultatów to gotowość do świadczenia danych usług. I na przykład w projektach żłobkowych czy przedszkolnych, kiedy tworzymy nowe miejsca w placówce, przez okres na przykład 2 lat i ten okres trwałości rezultatów liczy się od zakończenia realizacji projektu, mam obowiązek utrzymać gotowość do świadczenia tych usług. Czyli powiedzmy te 20 nowo powstałych miejsc w rejestrze. Jeśli zgłoszą się mi uczestnicy, to mam mieć, uczestnicy w sensie dzieci na te miejsca, to mam być gotowy do świadczenia usług. Natomiast jeśli się nikt nie zgłosi, pomimo że poinformowałem na swojej stronie internetowej, pomimo że upowszechniłem taką wiedzę, to wówczas nie mam obowiązku zatrudniania personelu do tych miejsc czy przeznaczania przestrzeni. Natomiast chodzi tu o gotowość. Tak samo z usługami, które są świadczone, na przykład usługi opiekuńcze w 11 osi programu. Jeden ze znajomych podmiotów ma wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, ma zajęcia różnego rodzaju dla seniorów. I teraz w sytuacji, w której będziemy mieli trwałość rezultatów, to oni przez okres 2 lat od zakończenia realizacji projektu mają być gotowi do świadczenia usług w zakresie wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego, czy w zakresie chociażby organizacji jakichś zajęć, jeśli będzie na to zapotrzebowanie. Natomiast uwaga, bardzo ważnym elementem trwałości rezultatów jest należyte poinformowanie o tym, co najmniej na swojej stronie internetowej, gdzie znajdziecie szczegóły zapisów trwałości.
trwałości rezultatów przede wszystkim w waszych wnioskach o dofinansowanie. Muszą się znaleźć informacje o trwałości rezultatów. Jeśli ich tam nie ma, to pewnie trwałości rezultatów nie było. Ale dla bezpieczeństwa należy sprawdzić w regulaminie swojego konkursu. A numer konkursu, numer naboru jest na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie. Znajdziecie go tam i potem na stronach Regionalnego Programu Operacyjnego możecie Państwo wrócić i właśnie odnieść się do zagadnienia związanego z trwałością rezultatów, jak to powinno u Was wyglądać. Czasem zapisy w regulaminach są niejasne. Przepraszam, we wnioskach o dofinansowanie są niejasne, no bo autor nie bardzo wiedział, o co chodzi z tą trwałością i napisał, jak napisał. Wtedy warto rzucić okiem do regulaminu albo do umowy o dofinansowanie, przy czym ta trwałość rezultatów w umowach jest raczej krótko i lakonicznie opisywana. Nie zapomnijcie po prostu, że po zakończeniu projektu jeszcze pojawiają się takie dodatkowe wymagania. Jeśli chodzi o instrukcję wypełniania wniosków o dofinansowanie, żebyście wiedzieli, co należy, co powinno się znaleźć w opisie trwałości we wniosku o dofinansowanie, czyli czego tam możecie szukać. Opisz, jak zachowasz trwałość rezultatów, wskaż termin zachowania trwałości i aspekty dotyczące utrzymania, na przykład źródło, z którego sfinansujesz, planowane działania, które zmierzają do utrzymania trwałości rezultatów i wykorzystanie środków trwałych, które kupiłaś czy kupiłeś w projekcie. I tak wygląda trwałość rezultatów. Natomiast pojawia nam się jeszcze reguła proporcjonalności. Reguła proporcjonalności jako dosyć niebezpieczne zagadnienie związane z realizacją. Już Państwu pokazałem, że w słowniku jest. Ale o co chodzi z samym zjawiskiem reguły proporcjonalności? To jest zjawisko, które dotyczy tylko wskaźników rezultatu i produktu. Nie dotyczy wskaźników związanych z kwotami ryczałtowymi. I teraz zarówno regulamin konkursu, jak i wytyczne kwalifikowalności mówiły o tym, że instytucja zobowiązuje Was do osiągnięcia wskaźników. A jeśli te wskaźniki rezultatu lub produktu nie zostaną osiągnięte, to może działać reguła proporcjonalności. Jeśli Państwo nie spełnicie określonych kryteriów, za które na przykład dostaliście dodatkowe punkty w ocenie, i te kryteria to na przykład 50% uczestników pochodzi z rodzin wielodzietnych, jeżeli nie spełnicie takiego kryterium, to instytucja może Wam odebrać całość lub część dofinansowania, zwłaszcza w sytuacji, w której dostaliście dodatkowe punkty w ocenie za to kryterium i dzięki temu dostaliście dofinansowanie. Natomiast jeśli nie osiągniecie wskaźników, czyli celu projektów, w takiej sytuacji instytucja może uznać część wydatków za niekwalifikowalne. Jaką część? No część lub całość oczywiście, ale zdecydowanie częściej tylko częściowa niekwalifikowalność występuje. Drodzy, może uznać tę część, która odpowiada proporcji nieosiągniętego wskaźnika. Czyli jeśli wartość wskaźnika to 10, a ja nie osiągnąłem 10, tylko 8, to 20% jest niezrealizowane. To są 0,2. W takim razie instytucja może uznać 20% wydatków zadań, które są objęte tym wskaźnikiem, czyli tych zadań, które realizują ten wskaźnik, za niekwalifikowalne i oczywiście dodatkowo koszty pośrednie, bo były na tym naliczane. To się dzieje tylko w końcowym wniosku o płatność. Tego się nie robi nigdy wcześniej. I teraz, jeśli chodzi o osiągnięcie tego wskaźnika, to moim celem jest 100%. Za osiągnięcie go powyżej 100% nikt mnie nie nagrodzi, a za osiągnięcie poniżej 100% może mnie spotkać kara. Co ważne, instytucja może, a nie musi w takiej sytuacji zastosować regułę proporcjonalności. Państwo macie prawo wnioskować o odstąpienie od reguły, jeżeli uzasadnicie, że staraliście się, że nie udało się osiągnąć wskaźnika z jakichś przyczyn obiektywnych, to macie prawo
instytucja ma prawo odstąpić od zastosowania tej reguły proporcjonalności. I to jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ dzięki temu będzie trochę łatwiej realizować projekt. I teraz proszę pamiętać o tym, że są takie okoliczności, które zwłaszcza teraz z pandemią są związane, które uniemożliwiają całkowicie osiągnięcie niektórych wskaźników. W tej sytuacji działa siła wyższa, reguła proporcjonalności nie powinna być stosowana. Natomiast jeśli z jakichś przyczyn, na przykład z powodu tego, że Państwo zrekrutowali uczestników, którzy byli mało zmotywowani i ktoś pójdzie sobie z projektu i nie osiągnie z tego powodu wskaźnika, nasz beneficjent, to instytucja może stosować regułę. Natomiast natychmiast piszcie do instytucji w końcowym wniosku o płatność, czy piszcie pismo dodatkowo do końcowego wniosku, lepiej pismo, z informacją, że Państwo się starali, w jaki sposób, że próbowaliście znaleźć takiego uczestnika, że podmienialiście, że motywowaliście, że macie na to dowody, no ale się nie udało, bo uczestnik na przykład jest osobą nadużywającą alkoholu i z jakichś przyczyn przerwał udział w projekcie. W takiej sytuacji instytucja powinna być w stanie się zgodzić na odstąpienie od tej reguły. I jeszcze dwa słowa o weryfikacji tej trwałości. W przypadku trwałości związanej z cross-financingiem, weryfikacja może następować przy pomocy kontroli trwałości. Ich jest bardzo niewiele, natomiast bywały takie stacjonarne kontrole, które przychodzą i sprawdzają, czy faktycznie ten obiekt tam funkcjonuje, czy działa, czy przeznaczenie jest zachowane. Dużo częściej występuje oświadczenie o zachowaniu trwałości, czy ankieta trwałości, w której nasz beneficjent oświadcza, jak wygląda bieżąca sytuacja w projekcie, jak wygląda kwestia związana z uczestnikami, z miejscami, które miały być dostępne w zakresie trwałości rezultatów. Do składania takich oświadczeń czy ankiet trwałości wezwać powinna Państwa instytucja przy zakończeniu realizacji projektu, przy weryfikacji końcowego wniosku o płatność. Więc kontrola i ankieta. Ankieta zdecydowanie bardziej popularna, takie oświadczenie o zachowaniu trwałości. Drodzy, udało nam się w 2 godziny przejść przez wszystkie zagadnienia dotyczące zamykania projektu, które są dla Was, z mojego przynajmniej punktu widzenia, najistotniejsze. Mamy godzinę 12. Zamykamy część wykładową. No i wracam do wszystkich pytań, które Państwo zadali. Póki co tyle, jeżeli chodzi o wykład. Bardzo dziękuję za część wykładową. Bardzo dziękuję Panu Marcinowi za tłumaczenie i do zobaczenia. Natomiast my przechodzimy w tej chwili do pytań, które się pojawiły.